Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj zapraszam na film o konice. Co prawda tej tańszej konice, czyli konice Autoreflex A. Konika w 1965 roku postanowiła odświeżyć swoją linię aparatów lustrzanek, które produkowała, wprowadzając nową aparat z nową migawką. Do tego momentu, czyli do 1965 roku, Konika używała w swoich aparatach migawki własnej produkcji, własnej konstrukcji, która była dosyć skomplikowana i droga. W pewnym momencie porozumieli się z menadżerami od Minolty po to, żeby stworzyć wspólnie jakąś nową, tańszą, ale dobrą migawkę. Przekonali firmę Kopal do tego, żeby ona taką migawkę zaprojektowała, przekonując ich, że my od Was ją kupimy, więc jak zrobicie dobrą, to będzie dobra. I firma Kopal zrobiła taką migawkę z czasami od 1 do 1/1000 części sekundy, z czasem synchronizacji na 125, metalową, stosunkowo prostą, w związku z tym mało awaryjną i stosunkowo tanią w produkcji. I pierwszym aparatem, który tą migawkę miał, był oczywiście Nicoret, który był gotowy i on kupił do swoich aparatów, a drugą już była wtedy Konika Autoreflex. Autoreflex z kreseczką. Auto, ponieważ refleks, wiadomo, lustrzanka, auto, dlatego, że była według Koniki pierwszą lustrzanką, która miała automatyczne możliwości automatycznego ustawienia ekspozycji. To automatyczne ustawienie ekspozycji to było to, co dzisiaj nazywamy półautomatem, czyli do ustawionego czasu ona dobiera automatycznie przysłonę. W roku 1968 powstała odnowiona wersja, czyli druga wersja Konika Autoreflex T, która straciła trochę funkcji jej dołożono, ale naszym bohaterem dzisiejszego filmu jest Konika Autoreflex A, bo postanowili wtedy, że obok tego profesjonalnego, Konika Autoreflex T była profesjonalnym aparatem, była reklamowana jako profesjonalny aparat. Zresztą Konika Autoreflex T była dostępna w dwóch kolorach, srebrnym, standardowym i czarnym, określanym jako Black Professional Finish. Zapomniałem, wykończenie. Jakie słowo użyli? Black Professional Finish, czyli w wykończeniu profesjonalnym czarnym. Konika Autoreflex A, w związku z tym, że nie miała być tym profesjonalnym, nie ma możliwości kupienia jej w czarnym wykończeniu, tylko w srebrnym, amatorskim wykończeniu. Konika Autoreflex A została jakby uproszczoną, jest uproszczoną wersją Koniki T. To jest ta sama migawka, ten sam korpus, to sama pryzmat, ta sama matówka, te same obiektywy, mocowanie obiektywów. Zresztą do Koniki Autoreflex firma Konika stworzyła nowe mocowanie. Dzisiaj to nazywamy Konika AR, a oni to oryginalnie nazwali jako Konika Bayonet Mount 2. No, dobrze mówię. Konika Bayonet Mode 2, bo Mode 1 to była wcześniejszych aparatów. Dzięki temu mamy dostęp do takiej koniki, fotografując czy Koniką T, czy Koniką A, do tych samych bardzo dobrych, ja uważam, że bardzo dobrych obiektywów od koniki, od ogniskowej 15 mm do ogniskowej 1000 mm. Konika Autoreflex A była sprzedawana z obiektywem 50, spójrzmy mu jeszcze w oczka, 52 mm ze światłem 1.8, dokładnie z tym. W 70 roku weszła Konika T2, zresztą nieoznaczona w ogóle, także często jest mylona z tą pierwszą T, ponieważ nie ma oznaczeń, trzeba po drobiazgach popatrzeć, czy to jest T, czy to jest T2, a w 1971 roku weszła Konika A2, czyli zbudowane na podstawie korpusu Koniki T2, też nieoznaczona, też na niej jest napisane A, Konika A2. I to jest akurat Konika A2. Musiałem sprawdzić, żeby się dowiedzieć, czy to jest A2 czy A1. A2 jest rzadziej spotykana niż A1. A2 od A1 różni się kilkoma drobiazgami, dokładnie 3. Pierwszy to jest wskaźnik filmu w konice A. Powiedzmy A1 jest to kropeczka, a w A2 jest kreseczka. Drugim jest łatwiejszym do zauważenia jest pokrętło zmiany czasów, gdzie w konice A jest pojedyncze,
a w konicy A2 jest podwójne radełkowanie. I trzecim, mniej rzucającym się na zewnątrz elementem jest, jak spojrzymy w wizjer, to w konicy A2 wszystkie cyferki są jednakowe, a w końcu A1 cyferki po przecinku są mniejsze i to jest wszystko. Bardziej nas interesuje nie tyle, czy to jest A, czy to jest A2, bo w funkcjonalności nie ma żadnej różnicy, w trwałości nie ma żadnej różnicy. To jest tylko tak, powiedzmy, kolekcjonerska różnica, natomiast interesuje nas różnica między A a T. Ja mam tutaj T3 akurat, konikę T3. Czym one się różnią między sobą? Bo to jest takie pytanie, część osób zadaje, czym one się różnią? W momencie, kiedy była sprzedawana w 1972 roku, różniła się ceną. Konika T2 wtedy kosztowała w Ameryce $200, a konika A2 kosztowała wtedy $170, czyli cena nie była jakaś tam duża różnica, no ale w jakości wykonania aparatu nie ma żadnej różnicy. Dla porównania, bo znalazłem cennik 72 roku, Canon FTB, taki porządny aparat, kosztował też $200, a Minolta SLT 101 kosztowała $170 i ta Minolta SLT 101 chyba ma dokładnie tą samą migawkę, co nasza konika. Nikon F, to już co innego, to było przeszło, też z obiektem 1.8 to było $330, no ale to jest inna półka, cenowa przynajmniej, bo jeśli chodzi o jakość wykonania, to ja uważam, że te koniki są pancerne, to są dobrze wykonane, ale miałem powiedzieć o tym, czym się różni. Przede wszystkim to, czym się różni, to jest brak wyłącznika. Wyłącznik w konice T blokuje spust, że jeśli mam naciągniętą migawkę, to nie wyzwolę go, ale przede wszystkim wyłącza obwód, wyłącza prąd. Żeby go użyć, trzeba włączyć. Tutaj niestety jest tak, że tak jak on w tej chwili, to on cały czas mierzy światło. Cały czas. On tu mierzy światło, dlatego co było widać, miał dekielek założony i to jest to, co trzeba pamiętać w konicy A, zakładać dekielek. Czy to jest wada? Przez przesady. Kultowy Pentax K1000 też nie ma wyłącznika światłomierza, też mu trzeba dekielek zakładać, żeby wyłączyć. Z drugiej strony, ja tym aparatem robiłem jakieś 1,5 miesiąca temu zdjęcia. Wtedy włożyłem do niego świeże baterie, zrobiłem zdjęcia i postawiłem go na półce w ten sposób, bez dekielka, bo myślałem, że wyjąłem, bo przeważnie wyjmuję baterię, ale że wywołam negatyw, zobaczę zdjęcia, nagram film, więc został z bateriami i zapomniałem o tym, że stoi z bateriami. On stał na półce za szybką, także cały czas sobie mierzył światło, jak tu się robiło ciemniej, jak się robiło widniej. W nocy nie mierzył, bo było ciemno i nie zauważyłem, żeby te baterie w jakiś inny sposób działały. Działają tak samo jak było. Nie zauważam różnicy. Co prawda nie ma czegoś, co jest w gonice T, czyli kontroli baterii. Tam naciskam guziczek, mogę sobie skontrolować baterię. Tu nie mam kontroli baterii. Nie mam też samowyzwalacza, nie mam wielokrotnej ekspozycji, nie mam poglądu głębi ostrości, nie mam czegoś, co jest przydatne, czyli w wizjerze w konice T widzę czasy, które ustawiam tu na górze na pokrętle, a w konice A nie widzę. Ale miała być prostsza, miała być tańsza, ale funkcjonalność jej zostaje ta sama, czyli mogę używać wszystkich obiektywów w trybie zarówno manualnym, czyli mogę sobie ustawić tutaj przysłonę ręcznie, czas ręcznie, sprawdzić na jego światłomierze. Jego światłomierz działa, jest to centralnie ważony pomiar światła na komórce CDS, ale dosyć szybkiej. On naprawdę działa bardzo przyzwoicie, w związku z tym mogę na nim sprawdzić. Co prawda w wyświetlaczu, czyli w wizjerze, wskazówka pokazuje sugerowaną przysłonę. To jest to, co ja najmniej lubię. Wolę zwykłą skalę, gdzie jak przestawiam przy manualnym ustawianiu, to widzę, natomiast w automacie, to ona mi pokazuje przysłonę, którą użyję, czyli ja jeśli wiem, jaki ustawiłem czas, pamiętam, jaki ustawiłem czas, na przykład 125, podnoszę, patrzę i on mi pokazuje, jaką mam tu ustawioną oczywiście na auto, jaką przysłonę on mi zasugeruje. I to trzeba pamiętać, że jeśli ja go przełączę w tym manualny, to on mi zasugeruje jakąś przysłonę, ale zrobione zdjęcie zostanie według tamtego. Więc
najlepiej jest albo przyzwyczaić się do robienia zdjęć na automacie, albo na manualu. Przy czym tak ten obiektyw i większość, jeśli nie wszystkie obiektywy koniki, nie da się niechcący wyłączyć z automatu, musimy taki malutki guziczek przyłączyć, natomiast wskoczyć na niego się da łatwo, więc ona jest preferowana do tego, żeby robić w automacie. Ja robiłem różnie. Robiłem częściowo w automacie, częściowo robiłem ręcznie, żeby zobaczyć, jaka jest wygoda tego w tej pracy. Wygoda w automacie jest większa, zwłaszcza, że co prawda nie mamy korekcji ekspozycji, ale mamy blokadę ekspozycji. Lekkie naciśnięcie spustu, blokujemy ekspozycję, podnosimy, robimy właściwe zdjęcie i to działa bez problemu. Migawka, jak słuchacie, jest głośna, natomiast spust jest miły i delikatny. Co do samego pomiaru światła, pomiar światła centralnie ważony to jest pomiar, którym ja widzę. Ja potrafię go ocenić. W związku z tym takie zdjęcie jak na przykład o tej kamieniczki robionej pod światło, to widać tą plastykę. Jest to właściwie naświetlone zdjęcie, dobrze naświetlone zdjęcie, ale fakt, że słońce wtedy współpracowało. Było chmurek trochę na niebie, które rozpraszały to światło. Słońce świecące tak lewo skos. Co prawda to była godzina koło 14, w związku z tym nie taka poranna, natomiast światło było dobre, ale to co najważniejsze, tam było pusto przede wszystkim. Okazało się, że sobota o 14 to jest najbardziej pusty czas w Półtusku i można robić zdjęcia w miejscach, w których normalnie stoi pełno samochodów, a teraz ich nie ma. Nie ma samochodów, nic nie jeździ. Wykonałem kilka zdjęć, których normalnie by się nie dało zrobić, dlatego o tej godzinie robiłem zdjęcia. Natomiast widać po tym, jak przyjemnie i ładnie rysuje ten obiektyw. Jego minimalna odległość tego obiektywu, to jest akurat oryginalny, ten co był z nim sprzedawany, ten ze światłem 1.8, bo późniejszy tamtym był już 1.7, to jego minimalna jest 45 mm. Po tych barietkach widać, jak to jest przydatne. To jak można nie oceniać, że to pomiędzy 60 cm a 45 to jest naprawdę bardzo duża różnica, jeśli ja chcę się zbliżyć. Nie chcę robić makro, ale chcę się zbliżyć trochę bardziej po to, żeby uzyskać lepsze rozmycie w tle, ładniejsze, to jest naprawdę ładne. Tu mamy, zawsze mnie interesuje, to jeszcze rozmycia. Co do rozmyć, to szukałem obiektu, który mi da takie ładne, płynne rozmycia. I oczywiście mój ulubiony model, zrobiłem mu portret i przymknąłem leciutko przysłonę, żeby zobaczyć, jak układa się kształty przysłony w tle. No i tutaj, jak się powiększy prawy róg, to widać wyraźnie sześciokątną przysłonę, no ale to są obiektywy automatyczne, one nie mogą mieć 11 listków, bo 11 listków jakby zaczęło obcierać się o siebie, żeby się przymknąć, to stanowi za duży opór, by tam musiało być takie sprężyny, jak nie wiem, z amortyzatorów, żeby to wszystko szybko przymykało, wielkie i silne i one mogłyby się okazać, że nie działają, więc wszyscy producenci wtedy zmniejszali, żeby te obiektywy ładnie przymykały, szybko przysłonę zmniejszali i takim kompromisem okazało się, że jest 6 listków przysłony. No i te listki przysłony widać tam w tej nieostrości. No, widać, ale to nie jest wada. Ktoś jak chce okrągły, to niech otworzy do pełnego otwarcia i wtedy będzie miał okrągłe listki przysłony. Natomiast zawsze mnie interesuje, jak obiektyw dany działa pod światło. I pod światło tu mam dwa zdjęcia, tu przygotowałem. Pierwsze to jest zrobiona moja ulubiona brama pod światło, a tam światło nie świeciło praktycznie, chodziło tylko o ustawienie cieni, kontrastów. Natomiast chwilę później robiłem zdjęcia na mostku, robiłem zdjęcia kłódek, które tam wiszą i gołąb usiadł. Ja tak patrzyłem na niego, mówię, ty słuchaj stary, możesz zrobić ci zdjęcie, nie przeskradzasz się, ja tylko podejdę, zrobię zdjęcie i już. I tak podszedłem do niego na jakieś 1,20 m. To zdjęcie jest zrobione mniej więcej z tej odległości 1,20 m, dokładnie pod światło. Żeby dobrze go oświetlić, to zrobiłem to, co powinienem, czyli opuściłem, żeby odciąć niebo, przycisnąłem leciutko spust, podniosłem,
Ustawiłem ostrość i zrobiłem zdjęcie. Ostrość ustawia się na nim wygodnie. On nie ma klinów. To ma tylko laser po środku. Natomiast sam wizjer jest, znaczy w tym moim egzemplarzu jest trochę brudny. Natomiast sam wizjer jest bardzo czytelny i klarowny i jak widać po tym, da się robić szybkie zdjęcie, no bo nie miałem, zrobiłem zdjęcie i odszedłem, on się nie spłoszył. Czas migawki, ja wiem, ten czas migawki jest głośny, a to są miejskie ptaki, nie takie rzeczy je straszą. W związku z tym, w momencie, kiedy ja już nie naruszyłem jego strefy bezpieczeństwa, tylko się odsunąłem, pozwolił mi sobie zrobić 50, dobrze, 52, to jest 52 mm, bardzo fajne zdjęcie, z bliska. Czy warto dzisiaj kupować Konikę, a nie, to jeszcze o historii. Konika A2 była produkowana do roku 72, później wszedł na chwilę, ale sprzedawany tylko w Stanach Zjednoczonych Konika A1000, czyli taka sama, tylko z czasem 1/1000 część sekundy, a chwilę później wyszła Konika A3, która już miała czas 1/1000 części sekundy i była zrobiona na podwoziu, czyli na całej aparacie z Koniki T3, logiczne. Później w 1976 roku wszedł całkiem nowy model, czyli Konika TC, która zastąpiła serię A. I już nie była seria A produkowana, był jeszcze produkowany T4, ale to już inny aparat od T3 zresztą. Czy dzisiaj warto kupować Konikę A? Oczywiście, że warto. To jest solidny, porządny, nie do zniszczenia aparat, który można zrobić solidne, porządne, nie do zniszczenia zdjęcia. No dobra, solidne, ładne, dobre zdjęcia, ponieważ aparat ma tylko dobrze, równo odmierzyć czas. Tu jest sama migawka, co w Konice T. W związku z tym on będzie równo odmierzał czas. Tu jest ten sam światłomierz, co w Konice T. Będzie odmierzał dobrze czas. Tu jest to samo mocowanie obiektywów, co w Konice T. W związku z tym mogę podpiąć mu taki sam obiektyw jak do Koniki T, jak mówiłem, od 15 mm do 1000 mm i uzyskać takie samo zdjęcie jak z Konice T. Tak, czytałem jeszcze recenzję, co ludzie piszą dawniej. Człowiek pisał, że on robił zdjęcia zawodowo, używał Koniki T jako podstawowego korpusu i jako zapasowego Koniki A, bo to jest to samo, tylko troszeczkę prostszy korpus. Ale jeśli nie potrzebujesz samowyzwalacza, nie potrzebujesz, to w sumie to nie ma problemu. I ja uważam tak samo dzisiaj. Konika A jest tak samo dobra jak Konika T, a jest zdecydowanie tańsza. Ponieważ część osób mówi, a nie, prostszy model, to może ja kupię sobie ten droższy. Jeśli Ci się trafi Konika A w dobrym stanie, nie zastanawiaj się. Bierz, będziesz robił nią zdjęcie, będziesz zadowolony. Bardzo zadowolony. To jest kawał solidnego, porządnego, w sumie niedrogiego aparatu. Także zachęcam Cię do obejrzenia galerii zdjęć zrobiona dokładnie tym zestawem, z tym obiektywem 50-1.8, która z nim była sprzedawana. Zachęcam Cię do obejrzenia oczywiście innych filmów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.